Cześć, tu Snafi, witam na moim kanale. No niestety, jeśli chodzi o mecze piłkarskie, mamy posłuchę, gdyż to był weekend FA Cup. My nie gramy, niestety już nie gramy i cóż, pozostało nam oglądać inne mecze. Natomiast możemy sobie porozmawiać o czym innym. Możemy sobie porozmawiać na przykład o Michaelu Carricku. Michaelu Carricku i jego byłych kolegach z drużyny, którzy zamiast wspierać swojego kolegę, podgryzają go po kostkach. No to co? Chwilkę sobie o tym porozmawiajmy. 3, 2, 1, zaczynamy! A więc jak powiedziałem, Michael Carrick, nasz obecny trener. Jak na razie wiemy do końca sezonu, co później się wydarzy, nie wiadomo. Natomiast to, co robią jego byli koledzy, byli zawodnicy naszego klubu, tacy jak Roy Keane, Paul Scholes, do tego tam gdzieś dołączył, z tego co czytałem też Jawsztam, no to gdzieś powoduje we mnie dość taką dużą irytację, tak delikatnie mówiąc. Piszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Co wy sądzicie o tej narracji względem Michaela Carricka. To, co mówią byli zawodnicy naszego klubu. Ja tego nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem tego podejścia. Ja już o tym kiedyś wspominałem troszeczkę. Natomiast dzisiaj powiem sobie troszkę więcej. Ja tego nie rozumiem. Czy to jest robione wszystko pod, nie wiem, clickbaity, że tak powiem, bo w dzisiejszych czasach liczą się clickbaity. Czy to jest robione dlatego, że, nie wiem, są po prostu zazdrośni? No bo ja nie wiem. Ja nie wiem, jak jeszcze można tłumaczyć to wszystko. Przypomnę, na początku mamy pierwsze 2 mecze, naprawdę trudne mecze, jakie musiał poprowadzić Michael Carrick. City u siebie i Arsenal na wyjeździe. Wygrywamy oba mecze. Przypomnę, 2-0 City, 3-2 na wyjeździe z Arsenalem. Wygrywamy 2 mecze i zamiast usłyszeć słowa wsparcia od byłych zawodników tego klubu, zamiast usłyszeć wiecie, jakieś dobre słowo, jakąś pochwałę, no to słyszymy jak chociażby takie słowa, że 2 mecze, to każdy może wygrać. Każdy może wygrać 2 mecze. I Michael Carrick nie powinien być trenerem na stałe w Manchesterze United. To każdy może wygrać 2 mecze. Jakoś tych 2 meczy pod rząd Ruben Amorim jakoś nie mógł wygrać ostatnimi czasy. Jakoś inni mieli problemy. Jakoś, jak jesteś taki czeku mądry, to idź i wygraj te mecze. Jeszcze z takimi drużynami, tak? Z pierwszym i drugim miejscem. Ja nie wiem, czy to jest pod clickbaity, czy to jest pod te słynne clickbaity, czy to jest, nie wiem, jeszcze raz powtórzę, zazdrość. Mnie się to naprawdę, że tak powiem, w pale nie mieści. Że można iść tym torem. Do tego gdzieś tam dołączył Paul Scholes, do tego gdzieś później dołączył Jawsztam. Że Michael Carrick, bo są inni. Nie powinien zostać trenerem na stałe. W sensie, że do końca sezonu i dziękujemy, bez względu na to, jakie osiągnie wyniki. Ludzie złoci, Jak można, nie wiem, toczyć taką pianę z ust? Jak można tak podgryzać po kostkach swojego kolegę z boiska, byłego zawodnika, tak? Człowieka utytułowanego. Wiecie, najważniejsze jest to, że on ma wspólny język z drużyną. Ja nie mówię, już teraz, zaraz, dajmy mu kontrakt, wiecie, na 3 lata, czy na 4.
Ale poczekajmy do końca sezonu. Zobaczmy, na jakim miejscu skończymy. Zobaczmy, jak drużyna będzie pod jego wodzą wyglądała do końca sezonu. Z tego na razie, co widzimy, zawodnicy sobie chwalą. Zawodnicy sobie chwalą współpracę z Michaelem Carrickiem. Chwalą sobie jego podejście do zawodu. Chwalą sobie jego podejście do drużyny. Wiedzą, kim jest Michael Carrick. Tak, wiedzą, co osiągnął w tym klubie. To nie jest no-name. To jest człowiek, który cieszy się szacunkiem w szatni. Zawodnicy, jeden przez drugiego podkreślają, jak to się wszystko zmieniło na lepsze. On może wielkich rzeczy tam nie porobił, tak? No bo co? Przeszedł na 4 obrońców, dał zawodnikom grać na ich pozycjach, na tych, na których czują się najlepiej. No i w zasadzie to wszystko, tak? Gry jakoś nie komplikuje, nie wymyśla kwadratowych kół, po prostu jest prosta, skuteczna gra. I na tym to się wszystko opiera. I to przynosi skutek. Tak? Ja przypomnę, żeby nie było. Na 5 meczy mamy 4 wygrane, 1 remis. Czyli na 15 możliwych punktów mamy tych punktów ile? 13, tak? Także ludzie, to jest świetny wynik. To jest świetny wynik. W ciemno byśmy wszyscy brali. Przed tym, zanim Michael Carrick objął tą posadę, w ciemno byśmy brali taką liczbę punktów. Jesteśmy w top 4. Liczymy się w walce o Ligę Mistrzów. I ja mówię, ja tu nie chcę już Michaelowi Carrickowi wystawiać laurki. No ale też trzeba oddać sprawiedliwość. Trzeba oddać to, że Michael Carrick jest skuteczny, że widać poprawę w grze naszej drużyny. Oczywiście przytrafił się słabszy mecz, tak jak mecz z West Hamem. Ale mimo wszystko tego meczu nie przegraliśmy. Zremisowaliśmy ten mecz na wyjeździe. Wróciliśmy z punktem. Powinniśmy wrócić z 3, wróciliśmy z punktem, ale nie przegraliśmy tego meczu. To jest kolejny nieprzegrany mecz Michaela Carricka jako trenera Manchester United. No cóż, ja myślę, że przede wszystkim trzeba skupić się na tym, co mówi szatnia, co mówią zawodnicy. A jak już powiedziałem wcześniej, wypowiadałem się w samych superlatywach, jeśli chodzi o naszego trenera. Widać, że mają z nim gdzieś wspólny język. Jak już powiedziałem, widać też to, że on nie komplikuje im życia, a raczej pozwala im robić to, co potrafią robić najlepiej. Czyli po prostu grać w piłkę, cieszyć się grą. Oczywiście wiadomo, przed każdym meczem im przypomina, grają dla siebie, grają dla kibiców, tak? No i mają się cieszyć tą grą, tak? No i widać, to było widać w tych meczach wcześniejszych, że oni to robili. Oni się po prostu cieszyli grą. Było widać ten luz w wykonaniu poszczególnych zawodników, takich jak na przykład Bruno Fernandes, tak? Jakieś, techniczne zagrywki, jakieś techniczne podania, wszystko na wysokim poziomie i wszystko skuteczne. Dlatego gdzieś tutaj trzeba iść tym tokiem. Ja nie rozumiem tego podgryzania. Mówię, tej toczącej się piany z ust byłych zawodników. Przede wszystkim oni nie mają żadnych argumentów, żeby tak mówić. Nie mają żadnych argumentów. No jakie mają mieć argumenty? No jak już skreśliliśmy, tak? Na 5 meczy 4 wygrane i 1 remis. No to jakie mają argumenty, żeby być przeciwko Michaelowi Carrickowi? To jest, mówię, on wprowadza spokój w tej drużynie. On sam jest spokojny na ławce trenerskiej. I ten spokój przekłada się na poczynania zawodników na boisku. No to chyba każdy zauważył, że gdzieś to idzie w odpowiednim kierunku, tak? Że zawodnicy nie grają nerwowo. Że ta obrona nareszcie jakoś wygląda. Że atak jest skuteczniejszy. Wiecie, widać gołym okiem, że idzie to ku dobremu. Ja nie mówię, żeby od razu już teraz, w tym momencie podpisywać kontrakt nowy na 4 lata. Ale dajmy do końca doprowadzić tą drużynę, tak? Do końca sezonu. Niech popracuje z nimi. Niech jeszcze coś tam dopracują i wtedy będziemy oceniać. Wiecie, ja wiem, że on sobie zdaje sprawę, że to może być tylko właśnie do końca sezonu i tak dalej, że Michael Carrick zdaje z tego sobie sprawę,
No ma takie coś się nie umawiali, no ale no nie mówcie mi, no to już były zawodnik. 12 lat jako zawodnik, plus jeszcze pewien okres jako asystent. No nie mówcie mi, że on gdzieś w głębi nie myśli, że chciałby tutaj zostać na dłużej. Że chciałby podpisać nowy kontrakt. No na pewno tak myśli. No na pewno to nie ma takiej możliwości, żeby tak nie myślał. Na pewno tak myśli. Mówię, a gdzieś zawodnicy widzą ten jego spokój, widzą tą jego inteligencję, widzą jego pojęcie, tak? Pojęcie, tak? O prowadzeniu drużyny, o grze w piłkę. No wiecie, on nie na darmo tak bardzo ufał mu Sir Alex Ferguson, tak? On widział w nim na boisku przedłużenie swojej ręki. I wiecie, to nie był przecież zawodnik wybitny technicznie. To nie był Ronaldinho czy ktoś w tym rodzaju. Ale on miał inne zalety. I te zalety dostrzegał Sir Alex Ferguson. Mówię, teraz te zalety boiskowe gdzieś przeniósł na prasę trenerską. I gdzieś widać, gdzieś to pomału zaczyna nabierać odpowiedniego rytmu. Przede wszystkim tak na koniec jeszcze, co może nas cieszyć, no to myślę, że to jest to właśnie, że zawodnicy bardzo sobie cenią współpracę z Michaelem Carrickiem. I praktycznie każdy, kogo się tam nie spytać, bardzo sobie ceni tą jego wiedzę i ten jego sposób przekazywania tej wiedzy. No tutaj kompletnie tych byłych kolegów, byłych zawodników nie rozumiem tego podgryzania. Mówię, nie wiem. Ja wiem, że to jest najlepiej gadać takie głupoty, bo to jest najbardziej klikalne, najbardziej sprzedajne i tak dalej. Tylko teraz się zastanówmy. Czy idąc tą stroną i niech to się okaże, że oni idą, nie wiem, w stronę clickbaitów, no to ludzie, no to wy się sprzedaliście za marne srebrniki, że tak powiem, no. Jeśli to idzie w tym kierunku. A jeśli idzie w kierunku takim, że po prostu oni to mówią zazdrości, że oni są zazdrośni o to, jak sobie radzi Michael Carrick, no to też nie jest dobrze. To też nie jest dobrze, że nie potrafią wesprzeć kolegi, tylko no nie wiem, nie najlepiej mu życzą. Skoro twierdzą, że on nie powinien zostać trenerem, już teraz twierdzą, nie czekając do końca rundy wiosennej, już teraz twierdzą, że nie powinien być na stałe, no to coś jest nie tak. Tu gdzieś czytam, że tam gdzieś Kim trąbi, że on to by Simone widział, Diego Simeone by widział u nas na stanowisku. Ja jakoś nie jestem przekonany. Jak kiedyś powiedziałem, ja bardziej widzę kogoś, kto ma doświadczenie z Premier League. Kogoś, kto tą Premier League wcześniej liznął. Albo zjadł na niej zęby. Zależy, ale ktoś, kto bardzo dobrze zna Premier League. Bo ja się obawiam tych innych trenerów, czy oni to by udźwigli. Czy oni udźwigliby tą Premier League. Nie oszukujmy się, Liga Francuska, Liga Hiszpańska, Liga Włoska, Bundesliga. To nie jest ten poziom. A już w szczególności Liga Holenderska. Mamy przykład naszego starego znajomego, łysego wizjonera Erika ten Haga. Chłop nie podołał. Chociaż niby cuda wyczyniał w tym Ajaxie, nie podołał w Premier League. To nie jest prosta liga, to jest trudna liga. Tutaj trzeba naprawdę mieć pomysł, jak grać i trzeba mieć doświadczenie. I jak pokazuje obecna, że tak powiem, kariera Michaela Carricka w naszym klubie, ten początek tej kariery, trzeba być też elastycznym. I nie być kimś, kto pozjadał wszystkie rozumy. Ja na przykład cenię sobie coś takiego u Michaela Carricka, że zaprosił do klubu, do ośrodka treningowego byłego napastnika Czerwonych Diabłów Berbatowa. Zaprosił go po to, żeby on przede wszystkim porozmawiał z Benjaminem Szeszko. I to jest, można to przeczytać we wszystkich mediach. Sam Berbatow o tym mówił, że został zaproszony przez Carricka na zajęcia do klubu, żeby porozmawiać z Szeszko. Dla mnie to jest świetny pomysł.
Berbatow wie, co to jest grać dla Manchester United. Wie, z jaką presją się wiąże bycie napastnikiem Manchester United. On to wszystko przerabiał. On to wszystko wie. I on swoje doświadczenie może przekazać Szeszko, tak? Berbatow, no nie ukrywajmy, no to naprawdę był świetny napastnik. Moim zdaniem ciut niedoceniany nawet, jeśli chodzi o nasz klub. Ciut niedoceniany. Miał fajny, że tak powiem, może nie fajny, odpowiedni charakter do gry w tym klubie, to po pierwsze. A po drugie, no, miał świetną technikę. I naprawdę dobre wykończenie. No i to też, taka rozmowa z takim byłym zawodnikiem może działać na plus, tak? Dla takiego Benjamina Szeszko. I myślę, że podziałało. Bo już ważne bramki strzelał, tak? Pod wodzą Carricka. Ja tego nie rozumiem. Właśnie dlatego nie rozumiem tej postawy tych byłych zawodników, którzy powinni chcieć pomóc temu klubowi, tak? Czyli powinien, nie wiem, też zaoferować jakąś pomoc, jakąś poradę, jakieś coś. Paul Scholes, legenda tego klubu, Roy Keane, tak? Jawsztam, ci wszyscy inni. Aha, zapomniałem o jeszcze przecież jednym. Bo tam jest jeszcze jeden, tak? W tym całym gronie. Neville. Tam jeszcze jest przecież Neville, Gary Neville. No to oni wszyscy, no, chcesz pomóc człowieku, to pomóż jakoś, tak? Jakoś, nie wiem, też zaoferuj swoją pomoc. Zaoferuj jakieś rozmowy z zawodnikami, z młodymi zawodnikami, z młodymi adeptami. Już nawet nie mówię o pierwszej drużynie. Ale nie wiem, idźcie do akademii, porozmawiajcie z tymi młodymi zawodnikami, odpowiedzcie na ich pytania, odbądźcie z nim jakieś treningi wspólne. Zainspirujcie tych młodych chłopaków jeszcze bardziej. Bądźcie przykładem. Bądźcie przykładem. Taki przecież Paul Scholes jest przykładem, że młody zawodnik może osiągnąć topów, tak? I w klubie, i w reprezentacji. Jako młody chłopak wchodził do drużyny Manchester United i osiągnął sukces. Dlaczego? Dlaczego nie możecie być przykładem dla tych młodych zawodników? Dlaczego nie możecie w ten sposób pomóc klubowi? Dlaczego, tak mówię, toczycie tą pianę, tą żółć, którą wylewacie na klub i na Michaela Carricka? Ja tego nie rozumiem. Także piszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie, co wy o tym wszystkim myślicie. Mówię, jeśli jesteś byłym zawodnikiem i chcesz pomóc temu klubowi, to pomóż, tak? Mówię, idź z młodymi zawodnikami, się spotkaj. Bądź dla nich inspiracją. Bądź dla nich inspiracją. I tak pomożesz temu klubowi najlepiej. W najlepszy możliwy sposób. Natomiast jest to, co jest. Najważniejsze, że Michael Carrick ma poparcie nas, kibiców. To primo. I secundo ma poparcie najważniejszej osoby w tym klubie. Czyli Sir Alexa Fergusona. Jeśli nie chcą pomóc klubowi, trudno. Chociaż moim zdaniem ja bym to tak widział. Tak jak to powiedziałem, w taki sposób widziałbym pomoc dla tego klubu. I myślę, że to miałoby jakiś swój efekt później, tak? W postaci kilku młodych zawodników, którzy by się tam dobijali do drzwi pierwszej drużyny. Natomiast oni wolą narzekać, ujadać. Nie podoba mi się to. I jestem na 100%, a na 110% przeciwny takim działaniom. Jestem przeciwny takim działaniom. Tak jak doceniam to, co jako zawodnicy robili dla tego klubu, co z tym klubem osiągnęli, tak kompletnie tego nie rozumiem i kompletnie potępiam takie zachowanie i taką narrację. No. Także miało być krócej, chyba trochę się, widzę, tutaj bardziej rozgadałem, no ale no musiałem powiedzieć parę słów na temat tego wszystkiego. Także piszcie w komentarzach, co wy o tym wszystkim sądzicie. Jak wy to wszystko odbieracie, jak wy to czytacie, jak wy się z tym wszystkim czujecie. Lajkujcie, jeśli wam się podobało. Subskrybujcie, jeśli go nie robicie, a podoba wam się to, co robię.
Trzymajcie się, na razie, hej!